Cześć, witam Cię na moim kanale po raz kolejny. Jest dzisiaj, już Ci mówię, 20 października 2024 roku, dokładnie godzina 16:45. Nie pokażę Ci, bo mnie tutaj śledzi. Dzisiaj o wiele wcześniej poskładałem do kupy, brzydko mówiąc, kupy, cały magazyn, który zakupiłem wczoraj, i nagrywam ten film po to, żeby pokazać Ci, jak wygląda moja finalna praca, finalnie wykonana. Oczywiście ja składałem tutaj tylko ten magazyn, nie jest to mój projekt, ponieważ zakupiłem ogniwa, zakupiłem obudowę kompletną wraz z całym systemem monitorowania ogniw, czyli tak zwanym BMS-em, który zarządza całym tym magazynem i steruje nim jak trzeba. Ja poskładałem to wczoraj w całość, uruchomiłem. Pozostało mi jeszcze do zrealizowania tylko oprogramowanie tego od strony software'owej. Muszę poprawnie skonfigurować pracę tego układu. Do tego będę musiał jeszcze troszkę postudiować wiedzy z internetu, ale już teraz chciałem pokazać Ci, jak właśnie wygląda złożony przeze mnie magazyn, i może troszeczkę opowiem Ci, że wcale nie było to takie proste i nie trwało 5 minut. Także zaczynajmy, pokazujemy, przełączamy widoczność kamery. Jak widzisz, stoi tu takie fajne coś. Wygląda to dosyć ładnie na kółeczkach, które można rozkręcić po to, żeby ustawić to na takich gumowych stopkach, które są wbudowane w te kółeczka. Bardzo fajna opcja. Magazyn ogólnie jest bardzo ciężki, waży ponad 100 kg, także jest tutaj co dźwigać, ale w stosunku do moich akumulatorów kwasowo-ołowiowych, które widzisz tam, jest leciutki, ponieważ 100 kg, ponad 100 kg waży jedna z moich 3 półeczek, które tam stoją. Swoją drogą od razu skorzystajmy jeszcze z okazji. Możemy zobaczyć 16:48, 20, tak jak mówiłem wcześniej. A tak ma się mój kwasiak, magazyn na akumulatorach małej trakcji 51,8 V, więc jeszcze się chyba nie rozładowywuje. Jeszcze system w miarę jest tutaj w stanie dostarczać troszeczkę energii na zaspokojenie podstawowych potrzeb, które w niedzielę nie są zbyt duże. Dobrze, więc przejdźmy może dalej do tego magazynu, który tu składałem. Jak widzisz, wygląda on tak. Mamy tutaj taką płytę rozdzielczą. Są tu porty komunikacyjne BMS-u, jakieś złączki, jakieś tutaj do ustawiania dipy, czy jakkolwiek się to nazywa. Mamy różne kontrolki. Ja jeszcze dokładnie nie wiem, o czym to informuje. Na logikę podpowiada mi to, jakby informowało o poziomie naładowania właśnie całego magazynu. Tutaj te diody. No tu jak widać mamy alarm, run, czyli pracę, no i ogólnie czy zasilanie jest uruchomione, i przycisk jeszcze jakiś tu reset jest. Mamy tu wyprowadzenia do podłączenia pod falowniki. Jak widzisz, plusowe, minusowe. To jest fajnie ściągane.
Są tu od boku takie zatrzaski, które się naciska i bardzo łatwo się to podnosi. Tu możemy przykręcić właśnie konektory oczkowe od przewodu do zasilania. Wyświetlacz i tu bezpiecznik główny. Bezpiecznik, zabezpieczenie na przewodzie dodatnim i zabezpieczenie to ma 250 A. Zabezpieczenie od 12 V do 125 DC. Ten magazyn to magazyn o pojemności prawie 15 kWh. Tam dokładnie wychodzi po surowym przeliczeniu 14,3 kWh, uwzględniając napięcie 51,2 V nominalne i 280 Ah pojemności układu, czyli jednej celi, bo oczywiście jest to magazyn 16S, czyli 16 cel połączonych ze sobą szeregowo, tak by dały napięcie 51,2 V. Magazyn, tak jak mówiłem, wyposażony w kółka. Dodatkowo do transportu ma tutaj takie rączki składane do przewożenia. Ułatwiają one właśnie przemieszczanie magazynu. I specjalnie dla Ciebie otworzyłem raz jeszcze po złożeniu tylną płytę, żebyś mógł zobaczyć, jak to wygląda od środka. Tak jak mówię, ja tylko to składałem, złożyłem to według instrukcji, którą oczywiście znalazłem w internecie. Robiłem to powoli, dokładnie, żeby nic nie zepsuć, ponieważ każde uszkodzenie jest tutaj kosztowne. Całe podłączenie wygląda tak, jak widzisz. Bardzo podobają mi się elastyczne złącza. Tutaj właśnie te, które łączą ogniwa i łączą już cały pakiet z BMS-em. Bardzo mi się to podoba. Fajne rozwiązanie. Ułatwia pracę. Jeżeli chodzi o ten magazyn, robiłem to po raz pierwszy. Z złożeniem tego nie miałem żadnych problemów. Jak dotąd wszystko poszło gładko. Cóż ja mogę tutaj jeszcze więcej dodać? Wszystkie konektory, złącza, śruby, które tu łączą ogniwa, mam na myśli dokładnie tutaj te nakrętki, dokręcałem z momentem 6 Nm kluczem dynamometrycznym, tak by nie uszkodzić wystającej śruby z ogniwa. Nie przeciągałem tego mocno bardzo. Także myślę, że wszystko powinno być w porządku. Nie wiem, czy ja mogę coś tutaj więcej na ten temat powiedzieć. Muszę przyznać, że nie było to trudne w wykonaniu, ale nie trwało to mało. Nie trwało to mało, dlatego że zbudowanie tego magazynu, złożenie właściwie tego magazynu zajęło mi prawie 7 godzin. Prawie 7 godzin złożenie. Także nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało. Tak jak mówię, robiłem to pierwszy raz i podszedłem do tego bardzo ostrożnie. Nie robiłem tego na szybko i starałem się zrobić to wszystko dokładnie. Za ten magazyn zapłaciłem 8 tysięcy złotych. Czy to jest dużo, czy to jest mało, to odpowiedzcie sobie sami na to pytanie.
Widziałem różne oferty w internecie, gdzieniegdzie nawet widziałem takie gotowe, złożone magazyny za 8000, ale to musiałbym długo czekać na to, żeby on był złożony, bo to nie jest od ręki, od tak. Mi udało się zlokalizować punkt, w którym kupiłem to, co pokazałem Wam tu na filmie, od tak, za te 8000. Czy jestem zadowolony? To się okaże. Na tą chwilę tak, ponieważ magazyn uruchomiłem, co pokażę Wam za chwilę. Odpalimy tutaj BMS-a. Może połączymy się też z telefonem, zobaczymy, jak wyglądają ogniwa. Także nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało. Na to odpowiedzcie sobie sami. Nie spodziewałem się, że aż tyle czasu zejdzie mi ze złożeniem tego w całość. Ale jest już po fakcie, mam już to za sobą. Teraz pozostaje mi tylko podłączenie właśnie tego magazynu do mojej instalacji fotowoltaicznej, ale kwasiaki nie wylecą. Nie. Kwasiaki zostają i na kwasiaki mam pewien pomysł. I tu pojawia się teraz pytanie również do Was, do tych, którzy dotrwali do tego momentu. Mam taki pomysł, żeby właśnie te akumulatory kwasowe były jako dodatkowe źródło zasilania. Ale co mam na myśli jako dodatkowe źródło zasilania? Jak widzisz, mam tutaj jeden regulator MPPT, który wspomaga mi mocą, albo raczej mocą ładowania akumulatory, daje dodatkowy prąd. Poza tym, że same inwertery mają w sobie też ładowarki MPPT. Nie daje on mało, ponieważ ładuje on magazyn z natężeniem 40, a nawet 50 A. Albo inaczej, on tutaj osiąga moc do 2,5 kW ładowania, także jest to dość sporo i przy moim magazynie, który wynosi jego pojemność tutaj 15, prawie 16 kWh energii, te 2,5 kW, no to już troszeczkę jest tej energii, prawda? Ja ładuję swój magazyn, w tym momencie zwiększyłem prąd ładowania, ponieważ na falownikach wcześniej ustawione miałem coś koło 15 A. W tym momencie podniosłem ten prąd do 20 A po to, żeby dać mu trochę czadu i finalnie całkowity prąd ładowania dla mojego magazynu w tym momencie w niektórych momentach sięga aż 100, a nawet 110 A. A pojemność tego układu w amperogodzinach to jest 330 amperogodzin dla prądu C5. Także no sporo tu już przekraczam te nominalne parametry ładowania C5 i wkraczam na C3, co niestety niesie za sobą takie zjawisko jak po prostu niedoładowanie tego magazynu, w takim sensie, że nie osiąga on tej swojej nominalnej pojemności 16 kWh, tylko po prostu mniej, ponieważ procesy chemiczne, które zachodzą w tych bateriach, no, mają zbyt mało czasu na to, żeby się dokonać. I teraz wracając do tematu, bo się niepotrzebnie rozgadałem, mam tutaj właśnie taki regulator MPPT i mam taki pomysł, żeby na magazynach litowo fosforanowo-żelazowych czy tam tych lichych PO4 zrobić magazyn taki pierwotny, docelowy, dlatego że
ta technologia umożliwi mi szybkie ładowanie, czyli dzięki tej instalacji fotowoltaicznej, którą teraz posiadam, a ma ona moc w kilowatopikach 17,3 kilowatopików z paneli fotowoltaicznych, będę w stanie dość szybko naładować przynajmniej jedną taką puszkę. Ponieważ taką puszkę na dobrą sprawę nawet mógłbym naładować przy odpowiednich warunkach w 1 godzinę. Ja wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że nie do 100%, ale do tych 80% jak najbardziej będę mógł to bujnąć, bo później widziałem po wykresie ładowania tych ogniw, że one do tych 80 czy też 90% wbijają energię dość dynamicznie, dość szybko, wsiąkają jak gąbka, natomiast później jest to już bardzo powolny proces, więc mam tego świadomość. I właśnie na tych magazynach litowych chciałem zbudować magazyn pierwotny, czyli zastąpię te akumulatory kwasowo-ołowiowe litówkami, natomiast tutaj ten kwasiak, który jest za mną, magazyn kwasowy, będzie jako magazyn dodatkowy. Mianowicie mam na myśli to, że chciałbym połączyć ten magazyn kwasowo-ołowiowy przez właśnie regulator MPPT z magazynem litowym takim LFP. W tym celu będę chciał zakupić regulator MPPT, który ma funkcję ustawienia prądu ładowania akumulatorów. Ja się nie zagłębiałem nigdy bardzo mocno w ten regulator. Nie wiem, czy ja mam wpływ na to, żeby ustawić mu prąd ładowania, z jakim ładowane są akumulatory. Wiem, że jest tam podawana pojemność magazynu, jaki występuje, jaki jest podłączony do tego regulatora. Także będę chciał zakupić taki regulator, w którym będę mógł zdefiniować sobie poziom prądu ładowania i właśnie podłączę pod wejście PV tego regulatora MPPT magazyn z akumulatorów kwasowych. Zepnę je oczywiście w odpowiedniej konfiguracji napięciowej, dajmy na to 6 do kupy w 2 zrównoleglonych szeregach i będę miał wtedy magazyn 96V, który wepnę na wejście PV regulatora. Dzięki temu będę w stanie ten magazyn jakby rozładowywać w kontrolowany sposób. Jeszcze nie przemyślałem sposobu, jak doładowywać ten magazyn. Nie będzie mi wtedy już zależało na tym, żeby robić to szybko, natomiast będę musiał go doładowywać. Nad tym jeszcze nie myślałem, ale powiedz mi, napisz mi w komentarzu, czy dobrze myślę, czy to będzie dobry sposób, czy może coś czy może coś w ten sposób jednak uszkodzę. Także jak dotrwałeś do końca tego materiału, to oczywiście bardzo Ci dziękuję za to. Zapraszam również do lajkowania moich filmów, do subskrypcji kanału. I na koniec zapomniałem, bo muszę przecież Ci pokazać, czy ten magazyn, który poskładałem, uruchomi się. I jeszcze odpalimy telefon i zobaczymy, jak wyglądają poszczególne ogniwa. I możesz mi też pisać w komentarzu, czy wszystko się zgadza. A ja będę za chwilę rozpoczynał konfigurację BMS-a. Także przechodzimy do uruchomienia. Coś tu się dzieje. I proszę bardzo, wyświetlacz zatrybił. Pokazuje 67%. Tutaj mamy 3,29. To chyba dotyczy najsłabszego ogniwa w całym tym szeregu. 16 stopni. Napięcie całkowite magazynu 52,6 V. W takim stanie właśnie przyszły te wszystkie ogniwa, które są połączone tu w szeregu. Tu coś mruga.
jest jakiś alarm. Tak jak mówię, ja na razie nie skonfigurowałem tego BMS-a, więc on jest surowy. Może jeszcze spróbujmy połączyć się z G-Kongiem. Ja gdzieś tu miałem taką aplikację do tego. O, jak widzisz, mam go już tu. Coś się dzieje. I proszę bardzo, jesteśmy tu w statusie. Mamy różne informacje podane odnośnie mocy, pojemności. Ja częściowo coś tu skonfigurowałem w tych ustawieniach. Podałem nominalną pojemność ogniw. BMS pokazuje, ile pozostało amperogodzin w tych akumulatorach. Mamy 186,3. Oczywiście to jest tylko jakoś tam przeliczone. Ja się jeszcze na tym nie znam. Zgłębiam te tajemnice wszelkie. Tu mamy naładowanie poszczególnych ogniw. Widzimy, pierwsza cela ma najniższe napięcie, odchyłka 1,1 V od reszty. Co Ci mogę jeszcze powiedzieć? Ja tych ogniw w żaden sposób nie balansowałem. Mam na myśli, nie łączyłem ich równolegle, wszystkich ze sobą tak, by zrównały sobie napięcia, ponieważ uważam, że skoro ten BMS ma funkcję balansowania, to ja nie jestem w stanie zrozumieć tego, dlaczego ja miałbym przed złożeniem jeszcze dokonywać balansowania takiego fizycznego tych ogniw. Dla mnie to jest absurdem i stwierdziłem, że łączę to wszystko od razu. Nie wiem, czy to wpłynie na funkcjonalność, na żywotność tego magazynu. To się okaże, zobaczymy. A tu możecie zaobserwować, jeszcze mamy jakąś informację odnośnie rezystancji połączeniowej jakiejś. Nie wiem, czego to dotyczy. Będę to oczywiście zgłębiał. Możecie mi pisać różne informacje w komentarzu. O, a takie ustawienia wprowadziłem. Teraz jest to zablokowane, ale wybrałem oczywiście LiFePO 4 i tu wprowadziłem, że mamy 16 celek, 280 Ah nominalnie. Tego Balance Trigger Voltage nie wprowadzałem. To jest jakaś odchyłka napięcia od czegoś tam, nie wiem. Nie kalibrowałem napięcia na tą chwilę jeszcze. Prądu też nie kalibrowałem. Advanced Settings nie rozwijałem, nie rozwijam. I mamy tu jeszcze jedną zakładkę, też oczywiście zablokowana, bo muszę tu wprowadzić hasło. Teraz już tego nie będę robił, jakieś tam funkcje są poodpalane. Jak chcecie więcej informacji, piszcie w komentarzu, postaram się coś dograć. Nie mam za dużo czasu, ale dla Was coś tam zrobię. Chociaż w internecie dużo filmów jest na ten temat. Także jak widzisz, jak dotrwałeś do końca, udało mi się ten magazyn poskładać. Za chwilę będę oprogramowywał. Zrobię tu wszystko, co trzeba. Tam poszukam sobie jakichś instrukcji do tego. I nie wiem, czy dzisiaj podepnę. Chciałbym. Natomiast nie wiem, czy przejdę już z kwasiaka na LiFePO 4 dzisiaj. Nie będę tego gwarantował. No i właściwie ja nie wiem, co mam więcej dodać na koniec filmu. To tyle z mojej strony. Całe 25 minut gadania mojego. Mam nadzieję, że nikogo nie zanudziłem. Dzięki za obejrzenie materiału raz jeszcze. Po raz kolejny zapraszam do zostawienia łapki w górę. Po raz kolejny zapraszam do subskrypcji kanału. No i cześć. Do następnego wideo. Pozdrawiam.